Witajcie, wszyscy. Dzisiejszy gość mieszka w Polsce, we Wrocławiu, pracuje w biurze legalizacji. Cześć wszystkim, nazywam się Jack Alonso i jestem Filipińczykiem obecnie pracującym tutaj w Polsce. Tak dokładnie we Wrocławiu, więc obecnie pracuję w jednym z biur legalizacji tutaj w Polsce. Zasadniczo pomagam większości cudzoziemcom, takim jak Filipińczycy, Hindusi czy inne narodowości, które będą potrzebowały zezwolenia na pobyt lub zdanego jako karta pobytu. Jak wyglądała Twoja podróż z Filipin do Tajwanu, a potem do Polski? Najpierw starałem się o wyjazd do Tajwanu, głównie w poszukiwaniu pracy w przemyśle. Proces imigracyjny z Filipin do Tajwanu był prosty, ponieważ było to rozwiązane systemowo na szczeblu rządowym. Później znalazłem pracę tutaj w Polsce. Była to ta sama branża, czyli firma produkcyjna. Zatrudnili mnie, a następnie załatwiliśmy wizę i przeszłem z produkcji do biura legalizacji dzięki mojemu doświadczeniu w obsłudze klienta. Co sprawiło, że zdecydowałeś się przeprowadzić do Polski? Od zawsze marzyłem, żeby przyjechać do Europy, zwiedzić inne miasta i nauczyć się innych języków. Wiesz, ja polski, hiszpański, mieć taką możliwość, ale tak naprawdę głównym powodem było to, że chciałem zobaczyć, jak piękna jest Europa i życie tutaj. A ile już pracujesz w obecnej firmie? Pracuję w firmie zajmującej się legalizacją od lutego tego roku, więc mniej więcej 8 do 9 miesięcy. Jak wygląda ten proces? Jak pomagasz innym obcokrajowcom przyjechać do Polski? Obcokrajowcy chcący przyjechać do Polski. Jedna rzecz, którą muszą zrobić, to znaleźć pracę, ponieważ znalezienie pracy daje ci pozwolenie na pracę. A jak już się posiądziesz, musisz ubiegać się o wizę. Gdy twoja wiza zostanie przyznana, będziesz mógł przyjechać do Polski. A pierwszą rzeczą, którą musisz załatwić, jest twoja legalizacja, co oznacza, że musisz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt. Twoim specjalnym zadaniem jest wsparcie dla Twoich rodaków. Tak, tak naprawdę moim głównym celem jest podniesienie świadomości wśród moich rodaków Filipijczyków, że powinni traktować poważnie składanie wniosku o zezwolenie na pobyt, ponieważ jest to bardzo trudne, jeśli na przykład twoja wiza wygaśnie, bo spotkałem się z wieloma klientami, którzy przychodzą do naszego biura dopiero wtedy, gdy przebywają już nielegalnie. Z tego powodu chciałem również udzielić tego wywiadu, aby zwrócić uwagę na fakt, że moim zdaniem po przyjeździe do Polski pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest uregulowanie swojej sytuacji prawnej, aby móc przebywać tutaj dłużej, ponieważ wiem, że większość moich rodaków ma różne cele. Może finansowe, może turystyczne, może sprawy osobiste, ale żeby móc to osiągnąć, cóż, jak już mówiłem, najważniejszą rzeczą, o którą muszą zadbać, jest wniosek o pozwolenie na pobyt. Dlatego właśnie chciałem zwrócić na to uwagę. Ogólnie rzecz biorąc, jaka jest najważniejsza rzecz dla Filipińczyków, którzy chcieliby zacząć pracować w Polsce? Najważniejsze jest, żeby mieli pozwolenie na pracę, żeby móc tu pracować oraz wniosek o zezwolenie na pobyt, żeby móc tu dłużej przebywać. Te dwie rzeczy są bardzo ważne, ponieważ w Polsce jest to bardzo ściśle przestrzegane. Jeśli nie masz pozwolenia na pracę i zostaniesz przyłapany na wykonywaniu pracy, istnieje prawdopodobieństwo, że zostaniesz deportowany do swojego kraju pochodzenia. To samo dotyczy zezwolenia na pobyt. Powiedzmy, na przykład, że nie masz ważnej wizy i przebywasz w Polsce. Jeśli zostaniesz przyłapany przez kontrolę graniczną, zadziała to tak samo. W takim razie zostaniesz deportowany. Myślę więc, że najważniejszą rzeczą, którą muszą załatwić po przyjeździe do Polski, jest na początek posiadanie zezwolenia na pracę, a potem drugie w kolejności załatwienie swojej legalizacji. Mam na myśli załatwienie pozwolenia na pobyt.
Jeśli ktoś zostanie deportowany, to następnym razem będzie znacznie trudniej dostać się do jakiegokolwiek kraju europejskiego. Tak, absolutnie. Właściwie zależy to od sytuacji. Na przykład, pozostałeś tu dłużej niż miesiąc. Może prawo międzynarodowe wyda tylko sankcję, że dostaniesz zakaz wjazdu do Europy na rok. Ale powiedzmy, że przebywasz tu przez 2 lata lub 5 lat. Możliwe, że zostaniesz zbanowany. Całkowity zakaz wjazdu do Unii Europejskiej. Więc myślę, że to jedna rzecz, o której muszą pamiętać. Jaki jest proces uzyskania wizy i zezwolenia na pracę w Polsce? Musisz tylko znaleźć firmę, która będzie chciała cię zatrudnić z twojego kraju pochodzenia, a następnie, gdy ci załatwią zezwolenie na pracę i wszystkie niezbędne dokumenty, musisz złożyć wniosek o wizę, będą pochodzić od tej firmy. Więc jedna rzecz, musisz znaleźć legalnie działającą firmę, bo wiem, że jest też wielu oszustów, którzy podszywają się pod firmy i potem po prostu marnują twoje pieniądze. Znajdź więc wiarygodną firmę, która zasponsoruje twoje pozwolenie na pracę i wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku wizowego. Czy Filipińczyk, który przeprowadził się do Polski, może uzyskać polskie obywatelstwo? Nie tylko Filipińczycy, ale i inni obcokrajowcy również. Tak, o ile przejdziesz przez proces legalizacji. Proces legalizacji najpierw musisz zdobyć kartę pobytu stałego. Przez około 5 lat znać polski na poziomie B1. Ubiegać się o pobyt stały w Unii, równoważny stałemu zamieszkaniu. Jak masz B1, możesz ubiegać się o długoterminową wizę w Unii. Jej odpowiednikiem jest coś w rodzaju stałego pobytu. Po kolejnych 5 latach pobytu stałego, czyli po 10 latach, prawda, możesz ubiegać się o obywatelstwo polskie, nawet jeśli nie jesteś żonaty z obywatelem polskim. Więc to możliwe. Wcześniej wspominałeś, że są oszustwa. Kiedy przeglądam media społecznościowe, widzę mnóstwo osób karżących się na pewną firmę. Chodzi o to, że podszywają się pod firmę, wymagają dużych pieniędzy, obiecując załatwienie pozwolenia na pracę, a potem także wizy. Jeden z bardziej znanych oszustw, które widziałem i czytałem w internecie, to historia pewnego faceta, który dostał pozwolenie na pracę, ale wizę załatwiono mu turystyczną. A wiza turystyczna, to wiadomo, nie pozwala na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt. Albo, wiesz, jeśli posiadasz wizę turystyczną i jeśli twoim głównym zamiarem jest tutaj praca, to najprawdopodobniej oszustwo, które widziałem. Więc jeśli jest wiza turystyczna, to zdecydowanie nie. Jeśli obiecują ci, że będziesz mógł tu pracować. Czy jest wielu Filipińczyków we Wrocławiu i okolicach? I czy trudno znaleźć pracę? Wiesz, jest tu wiele firm, jest tu wielu ludzi, którzy chcieliby zatrudnić cudzoziemców, a właściwie dosyć często, wiesz, Filipińczyków. Więc nie jest trudno znaleźć pracę tutaj we Wrocławiu. Problem polega na tym, że niektóre firmy mają swoje preferencje. Na przykład, że kandydat powinien już być w Polsce przed zatrudnieniem. So this is little bit tricky part because if someone, for example, is living in the Philippines and myślę, że dla osób planujących przyjazd do Polski z innego kraju będzie to wyzwanie, ponieważ większość firm jest gotowa zatrudniać obcokrajowców, ale oczekują, że już są oni w Polsce. To trochę skomplikowane. Czy możesz w jakiś sposób pomóc w tym procesie jako pośrednik? Niestety, nie oferujemy takiej usługi, ale znam system filipiński, jeśli chodzi o wysyłanie pracowników do różnych krajów. Działa to raczej na zasadzie porozumień międzyrządowych. Dla Filipińczyków, którzy chcieliby przyjechać do Polski, jest specjalna strona internetowa, na której mogą znaleźć legalne oferty pracy.
Chyba workabrad.pl mogą tam szukać pracy, a większość ofert pracy tam jest legalna, ponieważ są weryfikowane przez rząd. Właściwie przeglądałem tę stronę internetową wcześniej i widziałem kilka ofert pracy. Tutaj, w Polsce, w przemyśle produkcyjnym, hotelach i innych oferowanych przez tę witrynę. Możemy pomagać tylko cudzoziemcom, którzy już są w Polsce, w załatwieniu formalności wizowych. Ale jeśli chodzi o aplikowanie o wizę, to zależy od nich, czy sobie poradzą. Zazwyczaj, gdy cudzoziemcy przyjeżdżają, lub jeśli Filipińczycy przyjeżdżają prosto z Filipin, są wspierani przez legalną agencję. Myślę, że wyzwaniem dla nich jest znalezienie pracy, ponieważ myślę, że jest ograniczona liczba miejsc. Jeśli chcieliby zostać dłużej, powiedzmy, na przykład przez ponad rok, 2 lata, to w tym momencie możemy wkroczyć. Wtedy możemy pomóc im w załatwieniu rezydentury lub karty pobytu. Jaką różnicę zauważyłeś między Filipinami a Polską pod względem pracy? Na Filipinach mamy coś takiego jak kontrakt o pracę. Dostajesz zapłatę. Jeśli masz zwolnienie lekarskie, masz urlop lub ferie, które również są, wiadomo, płatne. I mamy też coś takiego jak święto narodowe, w którym każdy może iść na wakacje i nadal dostaje zapłatę. Ale tutaj w Polsce zauważyłem jedną rzecz. Mają 2 rodzaje kontraktów, umowę o pracę i zlecenie. Kontrakt, który dostają obcokrajowcy, to właśnie zlecenie. Oznacza to, że jeśli nie pracujesz, to ci nie zapłacą i masz płacone na godzinę. Ale gdy mówimy o pracy, to powiedzmy, że środowisko pracy jest takie samo. Sposób, w jaki rzeczy się załatwia, jest taki sam, z wyjątkiem tego rodzaju polityki dotyczącej kontraktów. Czy możesz porównać proces imigracyjny w Polsce i na Tajwanie? Gdy dostałem się na Tajwan, było zupełnie inaczej. Jest szybko i bardzo sprawnie, jeśli chodzi o ubieganie się o pozwolenie na pobyt lub, jak tam mówią, kartę pobytu cudzoziemca. Po prostu udaliśmy się do imigracji, przeszliśmy kontrolę, pobrali odciski i później otrzymaliśmy kartę, taką kartę pobytu. Ale tutaj w Polsce jest to trochę wolniejsze. Jeśli chodzi o przetwarzanie pozwolenia na pobyt, bo zajmie to co najmniej rok. Trzeba trochę poczekać, żeby je otrzymać. Więc na Tajwanie jest szybciej, ale w dłuższej perspektywie. Uzyskanie obywatelstwa jest znacznie trudniejsze niż w Polsce, tak? Tak, absolutnie. Na Tajwanie większość obcokrajowców może przebywać tylko maksymalnie 12 lat, ale tutaj w Polsce, o ile załatwisz papiery, możesz zostać tak długo, jak chcesz. Ale na Tajwanie to nie działa tak. Kiedy upłynie twoje 12 lat, musisz wracać do swojego kraju pochodzenia albo, no wiesz, na Filipiny. Czy mógłbyś opowiedzieć o przypadku, który najbardziej cię zaskoczył w pracy? Nie powiem, że zaskakujący, ale smutny, trudny, bo miałem 2 klientów wcześniej, byli to Filipińczycy. Powiedzieli, że ich agencja załatwiła ich legalizację lub pozwolenie na pobyt. I potem, jak przyszli do naszego biura, sprawdziliśmy wszystko. Okazało się, że Urząd Imigracyjny już zamknął ich wniosek głównie dlatego, że agencja nie poinformowała ich o tym, że mają umówiono pobranie odcisków palców. Są tutaj bardzo surowi w tej kwestii. Jeśli dostaniesz wezwanie do urzędu i nie przyjdziesz w tym terminie do urzędu imigracyjnego w celu zebrania danych biometrycznych, nie stawisz się w danym terminie. Prawdopodobnie urząd imigracyjny zamknie sprawę. A jeśli wasza wiza przestanie być ważna, będziecie przebywać w kraju nielegalnie i musicie opuścić kraj w ciągu 30 dni. Zdałem sobie sprawę, że większość agencji tutaj nie dba o pracownika. Wiesz, dlatego na moim TikTok zawsze publikuję coś, aby podnosić świadomość w tej sprawie, ponieważ większość cudzoziemców za bardzo polega na agencjach.
Myślą, że ich agencja lub firma załatwi ich legalizację. Ale wiesz, z drugiej strony większość z nich nie przejmuje się tym, czy zostaniecie w kraju nielegalnie. Link do Twojego profilu w internecie będzie dostępny pod tym filmem. Jaką radę dałby swoim rodakom Filipińczykom? Po pierwsze, poznaj kulturę kraju. Postępuj zgodnie z przepisami rządowymi i stop się z kulturą, aby uniknąć szoku kulturowego. Upewnij się również, że przestrzegasz ustaw dotyczących imigracji. Pamiętajcie więc, żeby pracować legalnie i potem załatwić zezwolenie na pobyt. To są dwie rzeczy, które powinni zapamiętać. Czy jest coś jeszcze, czym chciałbyś podzielić się z naszymi widzami na koniec? Cóż, linki do moich mediów społecznościowych będą dostępne. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy lub jest niepewny i chce się coś dowiedzieć, odpowiadam, zawsze chętnie pomogę. Po prostu niech się do mnie odezwie. Dziękuję za Twój czas i za tę ważną wiedzę. Myślę, że pomoże ona wielu Filipińczykom rozwiać wątpliwości. Dziękuję wszystkim. Dziękuję za czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia.